No i powiem tak, jak karmiłem gołębie, to oczywiście też kolejne telefony były, więc karmiłem gołębie już właściwie z telefonem w ręce, żeby nie być niegrzecznym i w sumie powiedzieć, że nie mam czasu rozmawiać, bo naprawdę właściwie się musiałem rozłączyć, bo jadę też na zajęcia, jak się to mówi, jeszcze do pracy, żeby na te gołąbki była kasa. Miałem teraz telefon od hodowcy, który dyskutował na ten, co zrobić, żeby ci mali hodowcy mieli chęć lotowania. Jadę samochodem, to mogę w sumie nagrać. Mieli chęć lotowania. Ja myślę, no sprawiedliwości nigdy nie będzie, bo każdy ma inną pulę finansową do przeznaczenia i inną jednostkę czasową do przeznaczenia na hobby. Jedynie doceniać te hodowle, więcej szacunku, więcej docenienia wyników, mniej hejtu. A co, żeby mały hodowca mógł lotować? Myślę, że samoświadomość, że mam mało gołębi, nie wygram wszystkich mistrzostw, ale lotuję, żeby mieć dobre wyniki, mieć satysfakcję z tych wyników. Do małych hodowli mistrzostwo, intermistrzostwo 5×3, 5 typuje, 3 się liczą. Nie wiem, czy trzeba mieć takie wielgachne stado, żeby w tym mistrzostwie rywalizować. Być może jakieś w sumie loty w kategorii ABC, tam też musisz mieć tam 6 dobrych lotników, 5 dobrych lotników, C4 dobre lotniki. Też stado się nie liczy wielgachne, tylko z ograniczonego spisu oczywiście to jest. Z ograniczonego spisu to jest, więc 50. Co można zrobić, żeby ktoś mógł sobie pozwolić na mniejszą hodowlę i mieć wyniki? Nie wiem, mistrzostwo z 30 sztuk, z 25 sztuk na zasadzie Inter czy GMP. Jedni chcą krótkie loty, średnie, długie. No, co zrobić? Mistrzostwo pod każdą kategorię z 25 sztuk. No byłoby to powielanie i dwukrotna liczba mistrzów, gdzie w większości przypadków oni by się tak naprawdę powielili, bo nie wierzę, że coś więcej by się zmieniło, że jakie mistrzostwo do małych hodowli żeby kosztów dużych nie ponosi. No kabina musi zajechać za jakąś kwotę, czy powiezie 100 gołębi, czy 1000, to już wiemy. Jaki problem od sztuki płacić za maratony. Mały zapłaci mało. No, sprawiedliwego rozwiązania nie ma, poza może jakąś promocją, właśnie może docenieniem, może jakieś dodatkowe mistrzostwo, takie, nie wiem, GMP, czy w kategoriach, ale to nic nie przeszkadza, żeby to oddolnie zrobić w oddziałach, w rejonach. Mistrzostwo, żeby można sobie utrzymywać ze 30 gołąbków i było to mistrzostwo na, tak jak Inter, na 3 typowane w kategorii A, czy 5 typowanych, 5 typowanych gołąbków, że ten mały też ma szansę, mają 30 gołębi, że tam będzie miał te 4-5 dobrych asów i nimi powalczy. No jedynie jakiś ten kierunek, także a jeszcze jeden telefon, jak tak już mu się nagrywam, jeszcze jeden telefon ciekawy miałem odnośnie tego, że w oddziale hodowca mówi tak, weszedł do niego gołąbek,
z numerem telefonu i chipem. To nie pamiętam, czy z chipem, czy bez chipa, ale weszedł do niego gołąbek i on go był zajechany, on go odbudowywał, żeby zyskał siły. I co fajnego się okazało, on tego gołąbka numer sobie przeczytał i tak dalej. Okazało się, że to był gołąb z jego oddziału. On tego gołąbka miał i z najbliższego lotu gołąb, który robi pierwszy konkurs na oddział, to ten gołąbek, którego on go miał właśnie na swoim gołębniku. Nie byłoby z tym nic takiego aż strasznego, dziwnego, gdyby nie to, że to był właśnie ten gołąbek, u niego siedział w gołębniku, on go w poniedziałek dopiero po locie wypuścił, czyli ten gołąbek zrobił szpicę, nie będąc na locie, a będąc po prostu u niego w gołębniku. No i teraz on tego gołąbka wypuścił. Nawet mu właściciel podziękował i mówi, że zorientował się po tym, bo to mówię, akurat gdyby miał jakiś tam konkurs odległy, to by nie poznał, ale przez to, że to był pierwszy konkurs na oddział, no to rzucił mu się numer, no ale nie miał żadnego dowodu, no bo tak, gołąbka wypuścił, potem w poniedziałek zobaczył listę, że ten gołąbek, którego on wypuścił, ma pierwszy konkurs na oddział. Właściwie dowodów na oszustwo nie ma żadnych, słowo przeciw słowu. No i jaki morał z tej historii? Pewnie żaden, no. Bo mi się wydaje, że jak nie ma jak udowodnić, no to pewnie nie ma sensu się też ów hodowca na ten temat więcej odzywać, no bo w ten sposób no ciężki temat. Z wieloma problemami hodowcy do mnie dzwonią. Są takie problemy, na które nie wiem, kto by miał na to odpowiedzieć, co on ma zrobić. No ja nie mam pojęcia, co zrobić. Jak kogoś złapali na oszustwie, no to proste. Jak nie złapali, no to co ma zrobić? No, są tylko podejrzenia, pomówienia. Tak jak z tym, co zrobić, żeby małe hodowle chciały lotować, że ktoś zaczyna hodowlę i nie ma dużo kasy i chciał w związku zostać i mieć satysfakcję. Jak sprawić, żeby ten mały wygrywał, nie mając kasy i nie mając gołębi? No nie wiem. Albo żeby mu się chciało trzymać mało gołębi i miał szansę nimi wygrywać jakąś rywalizację, no bo jedynie taki kierunek trzeba by wziąć pod uwagę w związku z wzrastającymi kosztami, żeby nie szkodzić tym dużym i nie szkodzić tym małym, nie? Myślę, że Inter GMP, no ale jednych to nie przekonuje. Inter mistrzostwo podobno może by i przekonywało, ale może jakoś nie ma u nas rangi takiej wybitnej to Inter mistrzostwo. A być może by trzeba było wziąć pod uwagę, że to jest do maratonu, no trzeba 3 gołąbki, które maraton przeleciały super, no to jakby hodowca się w maratonie szczycił, albo w supermaratonie, to może małą hodowlą lecieć, no ale to trzeba mieć zamiłowanie, żeby tylko mieć gołębie na długi dystans, to lotować, kiedy losy długiego dystansu z roku na rok są niepewne, bo raz się jest ten długi dystans, raz go nie ma. Także nie ma idealnych rozwiązań na to, co koledzy by chcieli rozwiązać, no. Także różne problemy, nie mówiąc już o tym, kto odpowiada. Kolejnym problemem jest, jak traktować coś takiego, że Główna Komisja Lotowa odrzuciła komuś wyniki i
czy te wyniki na niższych szczeblach powinny się liczyć. Jest na przykład ktoś nagradzany w regionie, ale w Mistrzostwach Polski go wyrzucili. To co, powinni go potem w regionie też wyrzucić? Automatycznie jest w okręgu nagradzany. To co, powinien wylecieć z okręgu? Jak okręg zatwierdził wyniki? Czy z oddziału mu powinny się odciepać wyniki? A poza tym wyniki są odrzucone, a listy gołębi na przykład liczą się do wystaw. Albo taki problem, że złapali oszusta, ale i jakby ktoś oszukiwał, zdobywał pierwsze konkursy na przykład z rękawa, ale złapali go i po jakimś czasie, a te listy, na których on zdobywał pierwsze konkursy, to co? Anulujemy jego pierwsze konkursy, przeliczamy i do olimpiady są na nowo. No z tego co wiem, to nawet już ktoś mówił, że przecież oszusta nie ma super wyniku, bo ktoś oszukiwał, wbijał pierwsze gołębie. Przez to jego gołąb, który by miał super wynik, nie ma wyniku, bo zabrane mu zostały dobre koeficjenty przez oszustwo, no ale tej listy chyba nikt nie poprawia, znaczy raczej nie ma takiej możliwości technicznej, no bo jak to potem wszystko przeliczyć, ogarnąć, puchary na nowo rozdać? Bo to przecież może zmienić wszystko, nie? No nie ma idealnych rozwiązań, więc jakby... Ale jak z tymi odrzuconymi wynikami? Ktoś ma odrzucone wyniki, ale na przykład do wystawy gołębie się liczą. I teraz może mieć olimpijczyka gołębia, ale wyniki, które ten olimpijczyk zdobył drużynowo, są odrzucone, ale indywidualnie już ten gołąb może być olimpijczykiem, czy najlepszy w okręgu, czy najlepszy w Polsce. No to jak to rozwiązać taki problem w tym momencie, nie? Wszyscy dużo krzyczą, ale konkretnych rozwiązań to ja nie wiem, ile osób ma. Tak samo jak właśnie wyszły jakieś nieprawidłowości w dokumentacji lotowej, na przykład na poziomie okręgu. Okręg odrzuca wyniki, no i potem wiadomo, już jest po lotach i oddział czy może ma te wyniki aktualne, mistrzostwo oddziału, czy powinien odrzucić te wyniki, że na przykład jest błąd z listami i okręg odrzuca, bo wykrywa błąd, a na wcześniejszym etapie ten błąd nie został wykryty i jest wielka nieprawidłowość. I co ma taki oddział czy zarząd oddziału podjąć decyzję? Odrzucić wyniki całemu oddziałowi za ten lot, za te loty, czy odrzucić tylko tego hodowcy, gdzie na przykład często się zdarza, że hodowca nie jest winien, bo może nastąpić błąd w protokole. Dajmy taką sytuację, w protokole źle wpisano numery, przez co wyniki oddziału odpadły w okręgu, bo okręg to wyłapał, że protokoły są ze złym numerem zegara na przykład. Czyli właściwie wcześniej listy i wszystko też było źle, ale oddział pozatwierdzał wyniki i w momencie odrzucenia przez okręg wyników oddział po czasie, po jakim czasie może skorygować wyniki, jakby odrzuca wyniki w lotach, ponieważ no stwierdza, że były nieprawidłowości. I kto miał te nieprawidłowości wykryć? Komisja. Kto jest odpowiedzialny? No, komisja na pewno sekcyjna, która źle wprowadziła protokół, nie sprawdziła numerów zegara, ale czy też komisja oddziałowa, która w jakiś sposób powinna kontrolować
I czy odpowiedzialność zbrojorowa? Odrzucamy wyniki wszystkim? Chętnie bym poznał odpowiedzi, jak chcecie rozwiązać te problemy. A ja już dojechałem, więc dziękuję za uwagę. Dobry lot, chętnie poczytam komentarze wasze na ten temat. Może potem się spróbuję odnieść. Zapraszam do komentowania. Dobry lot, do usłyszenia. Zostaw łapkę i subskrypcję.